Już prawie mamy święta, już prawie nowy rok. Naprawdę nie wiem, kiedy to minęło. Zapraszam na ostatni tutorial w tym roku. Szybki, prosty, dla tych, którzy kochają białą zimę i białą choinkę. Ozdobiłam akrylowe serduszka, ale oczywiście mogą być także akrylowe bombki. Z dedykacją dla tych, którzy kochają białą zimę i białą choinkę. Zdjęcia tym razem wyszły mi słabo, więc na początku pokazuję, jaki jest efekt końcowy na filmie. Przed chwilą powiedziałam, że to jest ostatni tutorial w tym roku. A co w 2 ostatnie niedziele? Zapraszam na nieco inne spotkanie. Na naszej grupie na Facebooku, czyli Inspirello i Przyjaciele, pojawił się post z prośbą, aby pisać pytania. Pytania do Inspirello. No i właśnie 2 ostatnie niedziele to będą odpowiedzi. No ale lecimy z serduszkami. To jest efekt szronu. I nakładamy go zawsze gąbeczką, zawsze cieniutko i zawsze tapując, czyli stukając o powierzchnię. Nie da się nałożyć pędzlem, a przeciąganie gąbeczką także wygląda brzydko. Zobaczcie. Polecam nakładać ten preparat bardzo cieniutko. Czym cieniej, tym piękniej i delikatniej wygląda. A po wyschnięciu efekt szronu daje nam przepiękny, naturalny połysk. Jeżeli chcemy tylko zmatowić powierzchnię, można użyć lakieru matowego i używamy go dokładnie tak samo jak szronu, ale ostateczny efekt jest nieco inny, no i nie ma tego pięknego połysku. Jeżeli efekt szronu nałożycie za grubo, to wygląda paskudnie, więc pamiętajcie, czym cieniej, tym piękniej. I szron nie jest powierzchnią idealną. Zobaczcie, jeżeli przyłożymy oko, to widać takie delikatne grudki, ale nie szkodzi, po wyschnięciu to ładnie wygląda. Biała farba akrylowa i szczoteczka do zębów. Szczoteczka jest super, jeżeli potrzebujemy takich delikatnych, maleńkich kropeczek. Pstrykamy, pstrykamy i efekt zimy w 10 sekund zrobiony wygląda tak. Efekt szronu to preparat półprzeźroczysty. I jeżeli Wam się to nie podoba, to można od środka serduszka albo bombki podmalować. Różnica jest ogromna, ale ja bardziej lubię ten półprzeźroczysty efekt. Szczególnie na choince, gdzie z boku świecą się światełka i te światełka tak pięknie od środka te nasze bombeczki albo serduszka jeszcze dodatkowo rozświetlają. Tło gotowe już mamy, a teraz tylko od Was zależy, jak to wszystko ozdobimy. Z mojej strony kilka sugestii, ale myślę, że możliwości są nieograniczone. Myślę, że najprostszym rozwiązaniem będzie szablon i to taki samoprzylepny, który nam się dopasowuje do powierzchni. Drugim, także prostym rozwiązaniem jest po prostu konturówka, którą możemy zostawić w opcji białej albo posypać brokatem. Naprawdę wszystkie chwyty dozwolone. Jeżeli macie ochotę, to można na przykład poprzylepiać wyciski z białej masy. To też będzie bajecznie wyglądało. Tego typu prace to świetny moment, żeby poćwiczyć zawijasy konturówką. Nic trudnego. Kiedyś zrobiłam dla Was film, właśnie jak zrobić takie zawijasy i pod tym wideo zostawię Wam link. Jeżeli chcecie troszkę więcej o tym wiedzieć, po prostu kliknijcie i zobaczcie specjalne wideo dedykowane pracy z konturówką. Konturówka i brokat to zawsze dobry zestaw. Malujemy cuda, posypujemy brokatem i zostawiamy do wyschnięcia konturówkę. Na mokro wygląda nie najlepiej, bo brokat przyczepił się prawie wszędzie, nie tylko do konturówki. Ale poczekamy, to wszystko wyschnie, potem omiatamy nadmiar pędzelkiem i wygląda fantastycznie. A jeżeli nie macie brokatu, ale macie kolorowe konturówki, na przykład złotą albo srebrną, to one się tutaj też sprawdzą. Będą fantastycznie wyglądały. Co namalujecie, to Wasza decyzja. Zawijaski są proste i zawsze wyglądają ładnie, ale gwiazdki, no tutaj trzeba się troszkę bardziej postarać, żeby chociaż odrobinę przypominały gwiazdki, ale też fajnie wyglądają. I to, co mogę Wam polecić ze swojego doświadczenia, jeżeli zawijasy wychodzą Wam słabo, to trzeba je zrobić bardzo, bardzo gęsto i wtedy te wszystkie krzywulce po prostu znikają w tłumie. Bombeczki są fajne, ale gdy dodamy do nich trochę bajerów, to będą jeszcze fajniejsze. Półperełki, szyk i elegancja. Po pierwsze, możemy je przykleić na brzegi albo przykleić gdziekolwiek, bo one zawsze zrobią robotę. Mimo najpiękniejszego pomalowania bombeczek i tak warto coś przykleić na brzegi.
na przykład takie ozdobne taśmy albo sznury. Dodałam jeszcze chwościki i jeżeli nie wiecie, jak je dobrze przytwierdzić, to zrobiłam też specjalny film na ten temat. Pod wideo podlinkuję Wam, zobaczcie, jak je przykleić, żeby nigdy nie odpadły. A bombeczki do zrobienia w jedno popołudnie wyglądają tak. Jeżeli macie gdzieś w szufladach stare, porysowane bombki akrylowe, będą do tego świetne. Zapraszam w następną niedzielę na film pod tytułem Zapytaj Inspirello. Gdy kręcę ten film, nie mam jeszcze pojęcia, jakie mi zadacie pytania. Czy raczej będą dotyczyły naszego wspólnego hobby, a może sfery prywatnej? No, wszystkie postaram się wziąć na klatę. Zapraszam. A skąd wezmą się pytania? Na naszej grupie na Facebooku, czyli Inspirello i Przyjaciele, pojawi się post, w którym poproszę, żeby wpisywać, o co mnie chcecie zapytać. A może ten post się już pojawił, bo filmy kręcę z lekkim wyprzedzeniem, więc u mnie czasoprzestrzeń wygląda troszkę inaczej niż u Was. Tak czy inaczej, zapraszam. Do zobaczenia.